Witam Cię ponownie na moim kanale Mój Świat Fantastyki i dzisiaj ten film dedykujemy brązowemu generałowi. I zdecydowałam się nie tyle zrobić taki cykl, ale bardziej taki film informacyjny przedstawiający właśnie tych głównych dowódców, bo myślę, że są to interesujące postacie. Chciałam trochę uchylić rąbkę tajemnicy i w tym filmie właśnie będziemy rozmawiać o brązowym generale z tego względu, że mam nadzieję, że przesłuchałeś już 6. rozdział i przesłuchałeś wszystkie rozdziały. Byłoby mi niezmiernie miło. Ale właśnie w tym ostatnim rozdziale, który został załączony tutaj na profil, dowiadujemy się co nieco o przeszłości Derma. Także również dowiadujemy się, jak ma na nazwisko. Oczywiście jest to nazwisko jego mistrza czarnoksiężnika. Tak więc no cóż, nie przedłużając, zapraszam i nie będę tutaj ukrywać również, że jest to mój ulubiony generał, mam na niego słabość, bardzo lubię pisać z nim dialogi, opisy, też jego przeszłość jest, uważam, że dosyć dobrze rozpisana, bardzo dobrze ją pamiętam. Gdyby mnie ktoś obudził o 2 w nocy, to śmiało bym mogła mówić co i jak Derm przeżył po kolei. Ale tak, nie przedłużając, zapraszam do posłuchania i uchylenia tej rąbki tajemnicy o brązowym generale Dermie. Tak? Idziemy. Zacznijmy od początku, czyli od imienia i nazwiska, czyli Derm Sorrento, brązowy generał króla Jedegona. I tutaj właśnie on nawet w 6. rozdziale tak się dłużej przedstawił, tam pod koniec tego rozdziału całym tytułem, bo zazwyczaj tak właśnie się generałowie przedstawiają, czyli przedstawiają także tą właśnie monarchę, kadencję, której służą, czyli król Jedegon, król wampirów Jedegon, bo jak można się domyślić, tych generałów brązowych troszeczkę było w historii i każdy z nich miał swój symbol. W tradycji wojska wampirzego mogli obrać za symbol co tylko chcieli. To nie musiało być zwierzę, mógł to być jakiś symbol, jakiś kształt. Mogli także wykorzystać ten, który wcześniej był, żeby jakoś uhonorować poprzedniego dowódcę. No ale w tym przypadku mamy brązowego generała Derma, który za swój symbol na sztandar brązowy wybrał sokoła. Sylwetkę sokoła, zazwyczaj jest to czarna ikona. I dlaczego sokół? No, jak można się już domyślać, jeżeli przesłuchałeś rozdziały, Derm jest sokolnikiem, towarzyszy mu sokół wędrowny, którego układał, z którym sobie poluje, bardziej już teraz, w tej chwili dla pasji, dla zabawy i także dla oczywiście potrzeb swojego pupila, więc siłą rzeczy to chyba normalne, że właśnie przyleciał mój sokół, że właśnie to zwierzę obrał za swój symbol. Rola w armii. Rola w armii. Prócz tego, że brązowy generał jest właśnie generałem i dowódcą, opiekuje się swoim garnizonem, też w rozdziałach, w powieści można szybko zobaczyć i usłyszeć, że jest liderem. I co znaczy, że jest liderem? Mój sokół, tak. A mianowicie lider wśród generałów często im przewodniczy. To on rozstrzyga spory, słucha o ich problemach, właśnie z tego powodu, żeby nie męczyć króla, nie trapić jego głowy, najpierw powinni generałowie zwrócić się właśnie do tego lidera, który będzie decydował, czy to jest wymagane uwagi monarchy, czy nie. I tym liderem jest w tym przypadku brązowy generał. Oczywiście w historii wampirzego wojska było różnie, tak? To nie musi być brązowy. Tu akurat wypadło na Derma, z tego względu, że on jest najstarszy, ale też był pierwszym generałem, który został przez niego powołany, był przy królu, wychowywał go, więc tak naprawdę siłą rzeczy ten Derm został wybrany, król mu najbardziej ufa. Sam Derm wręcz kocha króla, jest mu na 100% wierny i lojalny.
Tak więc, no, można się tutaj też łatwo domyślić, że to właśnie on będzie i został wybrany. Umiejętności. Porozmawiajmy o umiejętnościach Derma. Pomijając oczywiście jego umiejętności walki mieczem, a tak naprawdę szablą, bo to jest jego główna broń biała. Chociaż tym szermierzem, no, są oczywiście lepsi dowódcy, którzy gdzieś walczą mieczem, ale no nie oszukujmy się, Derm też potrafi. Ale co najważniejsze i też można było zwrócić na to uwagę w obecnych rozdziałach, Derm jest czarnoksiężnikiem. No, tak naprawdę siłą rzeczy nie może się za bardzo nazywać czarnoksiężnikiem, ponieważ nie dokończył nauk, nie wybrał do końca tej specjalizacji, ale no, zna się na magicznym kunszcie, potrafi rzucić tą ognistą strzałę, która też potrafi wywołać zamęt. To też sprawia, że dzięki magii zbudował sobie trochę ten respekt. Jest też jedynym generałem, który potrafi czarować. Tak więc lepiej nie wchodzić mu w drogę, gdy się zdenerwuje. Ale tak, jest tutaj już magiem, używa tej magii, zna się także na rytuałach, potrafi stworzyć eliksiry, tak więc jest to bardzo ważna i poważna umiejętność, która jest respektowana przez innych dowódców. Jego kolejną umiejętnością, chociaż nie wiem, czy to można nazwać umiejętnością, jest to, że jest sokolnikiem, ale ja uważam, że to jest prędzej taka pasja. Nie chcę tutaj mówić, że hobby, bo oczywiście on ma przy sobie tego sokoła. Wcześniej, kiedy był młody i wspomnimy o tym później, sokół też pomagał mu przeżyć, bo kiedy polował na ptactwo, wiadomo, on wypijał krew, ptak zjadał mięso. Tak więc ten sokół był bardzo mocno przydatny. W tej chwili, przez to, że krwi jest gdzieś tam pod dostatkiem, nie musi polować dla pożywienia, robi to właśnie dla towarzysza, stało się to jego pasją, to sokolnictwo. Też w drugim rozdziale było napisane, pokazane, że sokół to nie tylko ten przyjaciel, ale także pomaga mu rozglądać się po terenie, bo za sprawą prostego zaklęcia może widzieć jego oczami, tak więc kiedy Derm puszcza sokoła przodem, ma możliwość oglądać teren z góry, co jest bardzo, bardzo przydatne, nie tylko w przypadku tutaj wojska, ale także kiedy wybiera się chociażby na jakiś zwiat. Tak więc ten sokół nie jest tylko towarzyszem, nie jest tylko pupilem, pomaga mu w życiu, nawet w dowodzeniu, tak więc nie tyle jest symbolem, ale także przydatnym zwierzakiem dla armii. Osobowość i charakter. Chciałabym wspomnieć jeszcze trochę takiej z osobowości, charakterze Derma, ponieważ on zupełnie różni się od siebie, kiedy był młody, a obecnie, kiedy jest już starszym wampirem, ale o przyszłości wspomnę za chwilę, bo tutaj poświęcę troszeczkę więcej czasu. Ale o co chodzi? Bo Derm, owszem, przez to, że jest liderem, stara się być poważny, stara się być sprawiedliwy i tutaj naprawdę trzeba mu przyznać to, że potrafi być sprawiedliwy, że coś mu się nie podoba i widzi, że ktoś przegiął, to potrafi pokazać i dać reprymendę, ale znowu też potrafi czy pochwalić, czy nagrodzić. Stara się każdego z generałów tak naprawdę traktować personalnie. On nie traktuje ich tak samo, każdy jest inny i każdy ma inne też słabości czy swoje zalety i tutaj potrafi dostosować się i uwzględnić to, jeżeli chodzi o chociażby dyskusję z generałami. Sam w sobie, chociaż wszyscy uważają, że on jest silny, no bo wiadomo, zna się na magii, budzi tym respekt, to on tak wewnętrznie uważa, że wciąż jest słaby, wciąż się musi uczyć. Właśnie trochę go razi to, że się obijał, kiedy był młody. Wciąż po prostu tak wewnętrznie gdzieś w siebie nie wierzy. Pomijając oczywiście innych i pomijając też samego króla, dla którego jest po prostu chodzącym starszym bratem, ideałem i on go wręcz uwielbia. Dlatego też pozwala mu być takim złośliwym. I tak, Derm bywa złośliwy, ale raczej są to takie kuksańce właśnie dla integracji z wszystkimi wokół, więc nie jest złośliwy z natury. Przeszłość.
No i mamy tą jego przeszłość. I zaczniemy od tego, że Derm nie znał nigdy i nigdy nie pozna swoich rodziców, ponieważ kiedy był małym mobasem, został podrzucony pod drzwi laboratorium czarnoksiężnika w koszyku i tak naprawdę tylko z jedną małą kartką, na której właśnie było napisane, że ten chłopiec ma na imię Derm. Nie wiadomo, kto go podrzucił, nie wiadomo, czy ktoś chciał, no niestety można powiedzieć, czy się go pozbyć, czy po prostu no, ktoś nie mógł go wychować. Czarnoksiężnik, którym był Sorrento, odkrywa malucha, słyszy płacz, no oczywiście jest zdziwiony, kto tutaj do niego przyszedł, widzi Bobasa i na początku Sorrento no, chce go oddać. Jednakże kiedy właśnie, w jakiejś rodzinie oczywiście, wampirzej, bo Sorrento też jest wampirem, ale kiedy tak zaczyna opiekować się tym maluchem, a się do niego też uśmiecha, no w Sorrento, w czarnoksiężniku budzą się te instynkty tacierzyńskie i postanawia adoptować chłopca. On też automatycznie stanie się jego uczniem i czarnoksiężnik Sorrento, który jest czarnoksiężnikiem ognia, w tym się specjalizuje, no w tej dziedzinie będzie go kierował. I maluch powolutku sobie wyrasta, uczy się od swojego mistrza i przyszywanego ojca magii, i chociaż jest tak wielkim takim słodziakiem, który też stara mu się pomagać w laboratorium, no po prostu jest otoczony tą magią z każdej strony, to jednak no, jest małym chłopcem, który też chce się bawić, leniuchować, no wykorzystuje trochę tą miłość swojego taty i gdzieś potrafi lekceważyć jego rozkazy, jeśli tak można to powiedzieć, uwagi i prośby. Ich Sorrento, który no, stara się go oczywiście dyscyplinować, daje mu reprymendy, no jednak to bezstresowe wychowanie swoje robi, nie jest w stanie no, gniewać się na swojego syna, bardzo go kocha i zawsze zaraz mu wybacza i stwierdza, a przecież nic się nie stało. Mały i tak zaraz za chwilę pewnie zacznie się uczyć, więc no nie jest w stanie tak mocno na niego wpłynąć, a Derm niestety trochę to wykorzystuje na swoją korzyść. No mimo wszystko jest zdolny, tak leniwy, ale zdolny. Szybko łapie zaklęcia, oczywiście idzie w kierunku ognia, dziś to oczywiście ten ogień jest mu bliższy. Tworzy te swoje pierwsze ogniste strzały, ogniste kule, co tam tylko mamy w tym kanonie nauczania i sobie tak po prostu wyrasta na młodzieńca. Właśnie wiedząc więcej, wiedząc mniej, chociaż powinien więcej, wciąż jego ulubioną magią jest leniuchowanie, obijanie się, co oczywiście Sorrento się no nie podoba, ale no jak tu się nie gniewać, no nie potrafi się do niego tak gniewać. Więc Derm wykorzystuje, nawet kiedy już podrósł i nawet kiedy już przyszedł nastoletni bunt, już staje się takim młodym dorosłym wampirem, no nadal gdzieś sobie folguje, bo Derm jest właśnie z takiego przekonania, że przecież co się może stać, Sorrento przy mnie będzie, jeszcze mamy czas, że się nauczę tych zaklęć, czemu to się tak spieszyć, na spokojnie, pożyjemy, zobaczymy. No i właśnie, pożyjemy, zobaczymy. I te słowa okazują się troszeczkę takie, no, takie prorocze, że pojawia się zagrożenie. I tutaj nie chcę określać się, czy to było przed nagonką, czy po nagonce, chociaż powinno być przed, bo czarnoksiężnicy powinni eliminować zagrożenia, czyli z równych sobie przed tym decyzją o ataku na Królestwo Wampirów, ale Sorrento zostaje zagrożony, w sensie takim, że zbliża się oczywiście zagrożenie, dowiaduje się, że ktoś na niego poluje i nie będzie tutaj to wielką tajemnicą, to nie jest też jakaś tajemnica ani spoiler, ale zmierzają w jego stronę czarnoksiężnicy, ludzcy czarnoksiężnicy i są to 4 żywioły Werner. Sorrento postanawia oczywiście się z nimi zmierzyć
I też tak na szybko zdradzę, że jego siedziba nie była jakąś wielką tajemnicą, bo są czarnoksiężnicy, którzy ukrywali swoje wieże, tak zwane potocznie, przed innymi czarnoksiężnikami, ale Sorrento nie ukrywał się, nie miał powodu. On raczej, można powiedzieć, że jakby trochę poszedł sobie na taką emeryturę i dlatego gdzieś się tam osadził na matce, na kontynencie, w lesie zresztą. Więc jego siedziba, jego laboratorium nie było tajemnicą, można było go spokojnie odnaleźć. I kiedy zbliża się to zagrożenie, jego uczeń, czyli nasz kochany Derm, postanawia, że będzie walczył u jego boku, nie zostawi swojego mistrza. Mistrz się oczywiście na to nie godzi, bo wie, na jakim poziomie jest jego uczeń. I właśnie w drugim rozdziale była ta sztuczka, którą wykonała oblubienica na królu, że tak puknęła w czoło i wtedy król zasnął, ozemdlał. I tutaj Sorrento wykorzystuje tą sztuczkę również na swoim uczniu, czyli usypia go, żeby go po prostu bezpiecznie schować gdzieś w lesie. I chowa swój największy skarb, żeby on w ogóle nie brał udziału w tej potyczce, w potyczce to jest pojedynek w ogóle czarnoksiężników, i razem z nim ukrywa jeden z najcenniejszych artefaktów. On tak uważa, to jest bardzo cenny dla niego artefakt, nie chce, żeby on trafił w niepowołane ręce, i właśnie chowa z nim tą szablę, którą do dziś ma Derm. I to jest artefakt nazywany reversum. Ich jest kilka też na świecie. Ich może być więcej. Chodzi o to, że ten artefakt jest w stanie stworzyć na czarnoksiężnik, który zna się na kowalstwie. Musi być kowalem również, co jest trudną sztuką, nie każdy to potrafi. Tak więc Sorrento ukrywa swojego ucznia razem z szablą, nie chcąc, aby oczywiście on zginął. I cóż, i sam udaje się właśnie w kierunku swoich przeciwników, swoich wrogów, aby się z nimi zmierzyć. Jak można się domyślać, walczy dzielnie, ale niestety przeciwko 4 potężnym mistrzom, trudno, żeby sobie poradził. I niestety Sorrento nie daje rady, ginie w pojedynku. Laboratorium ginie tak samo ze swoim panem. No i cóż, Derm się budzi. Ma przy sobie tylko tą szablę, ale widzi, że jego dom, bo tak naprawdę to był jego dom, stoi w płomieniach, nie czuje aury mistrza, też domyśla się, że Sorrento nie żyje i cóż, wpada w rozpacz. Właśnie stracił wszystko, co kochał w jedną noc. Też oczywiście on nie wie, kto na nich szedł, więc nie może powziąć zemsty, bo po prostu nie wie. Też dochodzi do niego, jak bardzo leniuchował, jak bardzo się nie starał w nauce, bo może gdyby jego poziom był wyższy, może mistrz zgodziłby się, żeby on mu pomógł, tak, odegnać wroga. Więc takim delikatnym poczuciem winy i ciężarem na sercu Derm zostaje sam i tak jak król dorósł w noc nagonki, tak Derm dorósł właśnie tej nocy. I jedyne, co mu pozostaje, bo co ciekawe, on nie znał żadnych jakichś takich innych przyjaciół swojego mistrza, pozostaje mu zrobić to, co zazwyczaj robiły wampiry w swojej tradycji, czyli zacząć podróż, zacząć tułaczkę po świecie, żeby nie tylko polować dla krwi, chociaż można ją też było zdobyć w sklepach takich wampirzych, ale po prostu, żeby uczyć się, zdobywać jakąś wiedzę, i po prostu ruszać się z miejsca na miejsce, żeby nie stać w miejscu. I Derm w taki sposób podróżuje sobie po kontynencie matka. On właśnie nigdy nie wypłynął poza kontynent, tuła się tak trochę od gniazda wampirów do gniazda wampirów. Oczywiście wieść o upadku Worno wampirów do niego dotarła, więc jeszcze bardziej wszyscy są przygnębieni. On też również, tak, po śmierci mistrza. Odwiedza te gniazda, pozostaje mu tak naprawdę tylko podróżować i trochę uczyć się tej magii, chociaż już tylko od siebie, bo nie ma mistrza, który by go prowadził. Zjawia się od karczmy do karczmy, tam właśnie zaznajamia się z grami karcianymi, uczy się oszukiwać, więc wpada w szpony hazardu.
używa do tego również sztuk magicznych, żeby oszukiwać, więc idzie mu nawet całkiem nieźle, więc grał pieniądze okrewno, co tam tylko może. No i tak podróżując, i on podróżuje przez 2 lata, ponieważ on w wieku 20 lat wydarza się oczywiście ta tragedia, kiedy zostaje sam, podróżuje przez 2 lata i podczas tej podróży, to też nie jest jakaś wielka tajemnica, ale napotyka na pisklę. Tak, mój pisklak siedzi tam na gałęzi. Napotyka pisklę, widzi po dziobie, że to będzie coś drapieżnego, ale tutaj nie jest pewien co, i tak postanawia zachować sobie to zwierzątko, zachować sobie tego ptaszka, zaczyna go karmić, no i w jakimś czasie ptak sobie wyrasta i okazuje się, że jest to sokół wędrowny. No i tutaj Derm dostaje tą kolejną zajawkę, że wow, sokół, mogę być sokolnikiem, gdzieś tam zdobywa jakieś księgi, zaczyna go układać, trenować, polują właśnie razem i tak jak wspomniałam właśnie wcześniej, że jak poluje ptak, to on zjada mięso, Derm pije krew, więc tutaj też no, pomagają sobie, są naprawdę takimi partnerami w życiu codziennym. No i Derm, tak podróżując od tych 2 lat, dochodzą go słuchy, że książę wampirów przeżył, tworzone jest gniazdo i się tworzy w górach 1000 grot, czyli właśnie na tej matce, i postanawia to sprawdzić. Postanawia udać się w góry, nic nie traci, w końcu i tak podróżuje. Po prostu jest ciekawy, jak wygląda to obecnie po 2 latach to gniazdo. No i idzie sobie do gór. I dostać się do tego gniazda, który jest tak naprawdę tym największym, takim królewskim i też ono jest bardzo, bardzo głęboko w górach, w ogóle jakieś labirynty korytarzy, nawet wampir może się tam zgubić, ale używając swoich oczywiście zmysłów, wzroku, słuchu, zapachu, nie wspominając o tym, że napotyka wartę, bo oczywiście gniazdo jest chronione, więc oni go tam wypytali po co, na co, kiedy, dlaczego, ale że jest wampirem, zostaje ewentualnie wpuszczony do środka. Derm wchodzi do gniazda tego królewskiego wampirów, w którym jest król. I ono właśnie tak bardzo, to gniazdo kojarzy mi się z tą jaskinią cudów, która było w bajce Disneya Dzwonik z Notre Dame. Tak mi się właśnie kojarzy, taka jaskinia cudów, gdzieś mocno ukryta przed innymi. No i wchodzi i jest zaskoczony, ponieważ wampiry nieźle się tam urządziły, bo jest tam targ, kowal, inne warsztaty, no wręcz po prostu jest przeniesione takie pomniejsze miasto do samego środka, wszystko tam można znaleźć. Oczywiście jest gromadzona krew, regularnie porcjonowana, więc no, to jak urządziły się, to jest jedno z największych gniazd, jedno z najlepiej urządzonych, tak więc jest pod ogromnym wrażeniem, że to gniazdo tak dobrze prosperuje. Prócz oczywiście tradycyjnej społeczności, która zasiedla to miejsce, rozwija się tam również armia, no bo oczywiście powstał król, więc będzie tworzył nową armię, żeby właśnie z nią później wyjść na wrogów. I to jest bardzo ciekawe no, w obecnej sytuacji, jak po prostu to wojsko wygląda, bo wiadomo, że to, które było, zostało rozgromione, zostało zniszczone. Ci, którzy zdecydowali się na dezercję, czyli po prostu szeregowi, czy nawet zwykli kapitanowie, uciekli również w góry, żeby dołączyć do nowego króla i ta dezercja nie jest skazana wiadomo czym, wręcz przeciwnie, uznano, że to będą odpowiednie osoby, które mogą jakby wytrenować młodzież, bo tak, nowe wojsko składa się z wampirów czystej krwi, z młodych też wampirów czystej krwi, które po prostu postanowiły właśnie dołączyć, zasilić nowe wojsko, zostać wytrenowane przez tych byłych już kapitanów, którzy mogli się uchować po wojnie w Worno. Tak więc Derm idzie właśnie zobaczyć, jak wygląda stan tego nowego wojska. Jest po prostu bardzo ciekawy. No i idzie na teren wojskowy. Dostaje się tam, chociaż nie powinien, bo to jest teren wojskowy, jest bardzo też pilnowany, ale no, też potrafi się świetnie ukrywać, świetnie maskować. W końcu też przez 2 lata podróżował, ukrywał się przed ludźmi, zna się też na magii.
więc udaje mu się przemknąć. No i wchodzi na plac i postanawia trochę tak ogarnąć bardziej to, co się dzieje, tak, podczas tego treningu, więc wspina się po skale, po ścianie skalnej i wchodzi na taką spółkę skalną, aby oczywiście rozejrzeć się z góry na całe wojsko, na jakąś tam kampanię, która oczywiście tych chłopców, która coś sobie tam uczyła się, walczyła. No i kiedy sobie tak ogląda, nagle czuje, że ktoś go obserwuje. No i odwraca się do tyłu i dostrzega tam chłopca o białych włosach. I Derm momentalnie zdaje sobie sprawę, kogo widzi. Zapiera mu to dech w piersi, po prostu ciśnienie mu się podnosi, ale tak pozytywnie, bo nagle na swojej drodze spotkał króla, który też siedząc sobie na tej skalnej półce, obserwując wojsko, chociaż on sobie tam właśnie czytał książkę, uczył się, nie sądził, że zostanie też nakryty, że ktoś do niego dołączy, chociaż obcy, ale ktoś do niego dołączy no i w taki sposób Derm i Jedegon pierwszy raz się spotykają i Derma to mocno uderza, bo spotyka młodego króla, który spokojnie na niego spogląda. I zresztą takie pierwsze słowa właśnie Jedegona to było, że piękny sokół, bo oczywiście towarzyszy Dermowi Ryld. I choć Derm pojawił się w gnieździe tylko na chwilę, bo chciał zobaczyć, jak ono wygląda, to w tamtej chwili postanawia zostać przy królu, postanawia mu służyć i w końcu zacząć żyć na poważnie. Postanawia po prostu dołączyć do króla, do jego świty i chronić go własną piersią. I tutaj nie będę już mówić dalej, co było. Przywiązuje się do księcia, tak samo książę bardzo mocno do niego się przywiązuje. Stają się dla siebie takimi braćmi, właśnie starszy brat i młodszy brat. Tutaj przypomnę, że kiedy Derm już po podróży miał 22 lata, Jedegon w tamtej chwili miał 12, więc oni są o dekadę różnicy, jeśli chodzi o lata, więc Derm jest starszy o te 10 lat. I nie będę też tutaj rozkliwiała się, w jaki sposób zareagował Omren Sangre, czyli mentor księcia. I no, trochę się wściekł, no bo ktoś obcy dołączył, on go i jeszcze wyczuł, że on się zna na magii, więc już w ogóle. No, trochę potrząsnął tym Dermem na początku. No, nie ufał mu, musiał się przekonać mocno co do nowego wampira w otoczeniu księcia, ale książę bardzo mocno za tym stał, żeby Derm przy nim został. No tak jakoś od razu między nimi powstała taka chemia braterska i Derm zostaje jego brązowym generałem. I on właśnie w gnieździe, kiedy został i postanawia się uczyć, to prędzej, przez to, że zostaje ogłoszony tym brązowym generałem, tym pierwszym właśnie generałem, musi się uczyć fechtunku, musi się nauczyć walczyć, więc ta magia gdzieś trochę odchodzi na bok, chociaż on nadal próbuje uczyć się czarować. Oczywiście Omren Sangre wypytuje go o jego mistrza, o wszystko, chociaż nie znał Sorrento. Pamiętajmy, że Omren Sangre, czyli mentor króla, jest nekromantą, więc tutaj za bardzo nie znał Sorrento, no ale okej, młody ma predyspozycję do ognia, próbował go tam też pomóc mu się uczyć, no ale wiadomo, że wychowanie króla jest ważniejsze. No i tak wyglądała tułaczka Derma. Myślę, że jest właśnie bardzo ciekawa i można by było też o niej napisać osobną książkę. Może kiedyś się skuszę, zobaczymy. Uważam, że właśnie to jest jedna z tych historii, które, tak jak powiedziałam wcześniej, jest fajnie i tak klarownie rozpisana. I tak to właśnie wygląda. No, Derm przeżył ogromną tragedię, ponieważ stracił mistrza, a później dołączył do króla, żeby mu pomóc. Mam nadzieję, że to było dosyć interesujące, jeśli chodzi o jego przeszłość. Relacje z generałami.
trochę o relacjach, ale tak na szybko. I tutaj skupię się głównie na generałach, ponieważ no, można się domyślić, że relacje z królem są na bardzo wysoko takim braterskim poziomie, gdzie oni sobie ufają w 100%. Dlatego zacznijmy od fioletowego generała Asherna, dlatego że Ashern też był w gnieździe. To on był przyjacielem, najlepszym przyjacielem króla, więc on też miał pewne obiekcje co do nowego wampira, który właśnie się zakręcił przy królu. Też musiał się do niego przekonać, też musiał go zrozumieć, poznać. I chociaż polubił Derma i Derm polubił Asherna, chociaż też go troszeczkę traktuje tak jak takiego młodszego brata, to jednak ceni Asherna za to, że ono ma też takie trochę wsparcie, jeżeli chodzi o ustawianie innych generałów. Chociaż pojawił się jeden zgrzyt, bo kiedy Derm został ogłoszony liderem, no to trzeba przyznać, że Ashern poczuł takie ukłucie zazdrości, no bo on był jest przyjacielem króla, dlaczego on nie został tym liderem, o co chodzi? Trochę miał tutaj takie obiekcje, trochę poczuł się zazdrosny, no Derm, no musiał mu wyjaśnić, więc w 4 oczy sobie porozmawiali na ten temat, żeby się uspokoił. Że to też jest decyzja króla z tego względu, że jest najstarszy, też brał udział w wychowaniu króla, a więc on też wie, czego król będzie oczekiwał, wie, jak też wpłynąć trochę na króla. Ashern był bardziej przyjacielski, więc tutaj nie byłoby tej relacji też z królem na takiej zasadzie starszy brat, który gdzieś mógł betonować króla, tylko właśnie tej braterskiej, że on by jeszcze bardziej może króla podkręcał, bo tak było przecież, chociażby tak, kiedy lubił się z nim bić czy siłować. Ale Ashern w pewnym momencie, kiedy zobaczył, z czym musi borykać lider, czyli rozwiązywać te spory, problemy, to stwierdził, że nawet i dobrze, że Derm został tym liderem, więc jak najbardziej on go wspiera, lubi, nie wchodzi mu w drogę. I jeżeli chodzi o to przewodnictwo, to już Asher dał gdzieś sobie z tym spokój. Niebieski generał, Gener, i relacja między Dermem a Generem jest oczywiście na takiej zasadzie, że oni sobie nie wchodzą w drogę. Znaczy, Gener oczywiście szanuje Derma za to, że jest liderem, stara się oczywiście nie podważać jego kompetencji i jego rozkazów, jego uwag. Tak samo Derm stara się szanować Genera, szczególnie, że Gener jest jednym z tych takich poważniejszych generałów, więc też go za to ceni. Ceni też właśnie niebieskiego generała za jego taki profesjonalizm w umiejętnościach strategicznych, taktycznych, więc tutaj na 100% gdzieś zostawia go z takim planowaniem tych wojen czy potyczek. Ale mimo wszystko Derm jest ciekawy Genera, ponieważ jest to jeden z tych dowódców, o którym nie wie zbyt dużo i chociaż wiercił w brzuchu króla tą dziurę, żeby mu wszystko powiedział, no bo żeby przewodniczyć tym innym dowódcom, no musi wiedzieć mniej więcej, z czym będzie się borykał, z czym oni się borykają, a tutaj te informacje są szczątkowe, więc on tak mimochodem sobie gdzieś go obserwuje, ale nie jest na tyle wścibski, żeby właśnie sprawić, aby Gener źle się poczuł w jego towarzystwie, ale mimo wszystko słucha go, czyli słucha Genera, co mówi, zapamiętuje to, co mówi, żeby jak najwięcej odkryć o nim, no, kim jest, bo Gener pojawił się tak nagle, tak. Ale ich relacje są jak naprawdę na tym poziomie takiego szacunku, nie wchodzą sobie w drogę i Gener jak najbardziej stara się też wspierać Derma, nie sprawiać mu po prostu problemów i unika konfliktów. Czerwony generał Easter. No, to jest bohater nie tyle komediowy, chociaż no takiego jest właśnie pisany, ale jest no frywolny, niezdyscyplinowany, chociaż tutaj bym polemizowała. On ma właśnie tworzyć ten chaos, jest postrachem w wojsku i można powiedzieć, że trochę taką prawą, nie Derma, tylko samego króla, ponieważ to on właśnie dyscyplinuje wojsko. Bicz ma nie tylko po to, bo oczywiście nim walczy, nigdy nie czuł się dobrze z białą bronią, ale to już kiedy indziej będziemy o tym rozmawiać. I Easter, chociaż jest no
taki trochę luzacki, co mogłoby irytować Derma. I bywa, że go irytuje i musi hamować ten ogień, który jest w Czerwonym Generale, to jednak Easter jest jednym z tych, którzy no, mimo wszystko słuchają, bo kiedy on rzuci mu jakiś rozkaz, to Easter, chociaż może mieć własne zdanie i gdzieś tam się trochę pokłócić, posprzeczać, to jednak on wykona ten rozkaz. Na niego można właśnie zawsze liczyć. Więc pomimo takiego swojego charakteru, gdzie jest go pełno, to jednak jeżeli chodzi o wykonywanie rozkazów, to Derm może być pewny, że Easter go posłucha. Jeżeli chodzi o ich osobowości, wiadomo, oni są dwie różne. Derm jest poważny, Easter jest luzacki, może to wytrącać jednego, jak i drugiego z równowagi, ale mimo wszystko lubią się i Derm go też troszeczkę traktuje jak takiego młodszego brata, właśnie którego zapędy trzeba hamować. Zielony Generał, Keteb. No tutaj jest sytuacja dosyć jasna, ponieważ król z obawy, że właśnie inni dowódcy będą dokuczać Ketebowi ze względu na jego wiek, bo Keteb jest najmłodszy ze wszystkich, poprosił właśnie Derma, żeby trochę tak go objął takim ochroną. Derm jak najbardziej się na to zgadza, zresztą lubi Keteba i oni też się bardzo lubią. Uważa Keteba za mądrego wampira, chociaż właśnie, który jest młody, ale mądry. Oczywiście ceni go też za umiejętności jeździeckie, za opiekę nad końmi. Sam Keteb też bardzo lubi towarzystwo Derma, który nigdy go nie wyśmiał, kiedy, nie wiem, zadał jakieś wydawałoby się głupie pytanie, o coś zapytał, to Derm zawsze z taką cierpliwością i powagą zawsze potrafił dobrze odpowiedzieć, na tyle, że Keteb był też usatysfakcjonowany, ale nigdy go nie wyśmiał i to jest najważniejsze. Właśnie w towarzystwie Derma Keteb czuje się poważany i też czuje, że no, pomijając tą ochronę, to jednak Derm trzyma go też na takim równym poziomie, wymieniają się nie tyle wiedzą, ale i takim zaufaniem, wiernością i też Derm wie, że też może na niego liczyć i odwrotnie. Żółty Generał Relven. No tu sytuacja jest dosyć ciekawa, bo Relven sam w sobie jest troszeczkę takim cwaniakiem. Właśnie można by powiedzieć, że on jest podobny do Eastera, ale nie zupełnie, bo Easter nie jest cwaniakiem, nie jest przebiegły, a Relven tak. I to jest troszeczkę spowodowane jego przeszłością, kiedy był człowiekiem, bo Relven był człowiekiem, jest wampirem brudnej krwi, więc on tak naprawdę wszystkim tak za bardzo nie ufa. No, do lidera musi podchodzić z zaufaniem i też nie chce mu stać na drodze, szczególnie, że sam został doprowadzony do porządku kilka razy przez niego, więc musi go słuchać siłą rzeczy, bo gdyby tego nie robił, to by po prostu został zdezerterowany. Ale tak, Relven chociaż też potrafi być trochę luzacki, to jednak jeżeli chodzi o jego relacje z Dermem, to są na takim właśnie poziomie zaufania, przede wszystkim dyscypliny i Derm też go obserwuje. To nie jest tak, że nie zwraca na niego uwagi, że coś tam może sobie robić tak jak chce. Bardziej ufa generowi, może tak, niebieskiemu generałowi, który ma większą jakby wolność wyboru i doboru swoich słów i czynów, jak Relvenowi. Czy to jest taka obiekcja przeciwko brudnemu wampirowi? Nie powiedziałabym. Bardziej to, że właśnie Relven jest troszeczkę cwaniakiem, więc tutaj ma Derm go na oku. I gdy właśnie Relven naciągnie jego zaufanie, zawsze próbuje właśnie w jakiś sposób je odbudować, czy to jakimś prezentem, czy to jakimś takim podlizywaniem się, no i właśnie to jest efekt jego osobowości. Tak, i to chyba na tyle, jeśli chodzi o generałów. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film i też mam nadzieję, że polubiliście generała Derma bardziej
niż tylko poza, tak, poprzez rozdziały. No, ja kocham Derma, kocham tą postać, jest troszeczkę, tak powiem tutaj szczerze i w tajemnicy, że jest takim uosobieniem moich marzeń zostania sokolnikiem. Sokół wędrowny jest jednym z moich ulubionych ptaków. Więc mam nadzieję, że polubiliście go tak jak ja i serdecznie zapraszam Was do słuchania kolejnych rozdziałów, ponieważ to spotkanie z królem zostanie opisane i też bardzo lubię to wspomnienie. Tak więc jak najbardziej zapraszam Was do słuchania, śledzenia losów Derma, co i jak, czy się nauczy tej magii, czy nie, czy w końcu właśnie będzie mógł stworzyć swój własny łuk, a to jest dosyć interesujące, ale nie będę tutaj już zdradzać, o co chodzi. Tak więc zapraszam Was serdecznie do słuchania, do lajkowania, do subskrybowania i w przyszłości będzie więcej generałów, będę więcej, tak każdego z nich opiszę, omówię. Tak więc, jeżeli macie tutaj pośród swojego ulubieńca, to czekajcie, będzie na pewno. Tak więc, no cóż, do zobaczyska w kolejnym filmie. A jeżeli jesteś tutaj nowym podróżnikiem, który obejrzał ten film z ciekawości, ale nie przesłuchał jeszcze Krucjaty Krwi, to jak najbardziej zapraszam Cię do pierwszego rozdziału.